Wybierz się razem ze mną na konferencję Test Wares. To już moja 4. konferencja Test Wares. Tym razem jechałam do Wisły. Jako że jest to listopad, to mogłam podziwiać piękną polską, złotą jesień. I jeszcze też w pociągu kończyłam swoją prezentację. Może nie kończyłam, ale coś tam w niej poprawiałam. Prezentację na mój panel dyskusyjny, ponieważ byłam speakerką na tej konferencji. Kiedy przyjechałam, hotel, w którym odbywa się wydarzenie, już od razu było widać ze stacji kolejowej. No i poszłam na taki spacer po centrum Wisły, po deptaku. Nigdy jeszcze nie byłam w Wiśle. Fajnie było zobaczyć to miasto. Co do samej konferencji, zawsze odbywa się ona w różnych miejscach Polski. Jest jednym z takich największych wydarzeń testerskich w naszym kraju i zawsze można tam spotkać duże grono osób zajmujących się tak aktywnie testowaniem, działającym w community. No i zawsze w tych hotelach są atrakcje typu siłownia, na którą poszłam, a w pierwszy wieczór jest zwykle kolacja dla prelegentów. I podczas tej kolacji tym razem też podpisywaliśmy koszulki, które później wzięły udział w aukcji charytatywnej na rzecz ADHD. Hej, jestem już po pierwszym wieczorze na Test Wares. Właściwie to była kolacja dla prelegentów i dzisiaj były też warsztaty, na których nie byłam. Myślę, że to bardzo fajny sposób rozpoczęcia konferencji, taką kolacją, spotkaniem się z ludźmi, czy to ze starymi znajomymi, czy to okazja do poznania nowych. No i zaraz idę spać. Muszę jeszcze trochę jutro podszlifować rano moją prezentację, a raczej mój panel dyskusyjny. W ogóle okazała się śmieszna rzecz, bo okazało się, że myślałam, że mój panel trwa prawie 2 godziny, i się zastanawiałam, czy wypełnimy jakoś fajnie ten czas, a teraz się okazało, że on jednak trwa krócej, więc jakoś tak chcę to zaplanować, żeby to było w porządku, żeby się zmieścić i żeby on był jakoś spójny. Więc na pewno jutro rano jeszcze poświęcę trochę czasu. No dzisiaj już jestem zbyt zmęczona, żeby to robić. Jeszcze sobie tutaj wyjdę na balkon, podziwiać trochę widok tej Wisły wieczorem. No i opowiem Wam później, jak było na konferencji. Ten vlog pełny jest widoków z okna mojego pokoju, no bo Wisła wyglądała naprawdę pięknie z tego hotelu i myślę, że jego główną zaletą był właśnie ten widok. Jeśli chodzi o samą konferencję i to, z czym ja na nią przyjechałam, to przyjechałam z panelem o angielskim w IT, o wyzwaniach i problemach, jakie mają osoby, które pracują w IT, w międzynarodowych projektach. Jak widzicie na vlogu, starałam się wpleść też w tę konferencję tu jakąś siłownię, tutaj jakieś dłuższe posiedzenie na śniadaniu, tak żeby trochę się pointegrować z innymi speakerami i uczestnikami, bo myślę, że to jest najważniejsza strona takich konferencji. Wybrałam się też na spacer i znów tutaj podziwianie widoków z tego hotelu, naprawdę gigantyczna zaleta. Próbowałam też trochę dalej się wybrać poza hotel, za chwilę będzie widać taki spacer pod górkę, ale niestety nie udało mi się za dużo pochodzić. Ostatnio miałam drobny problem z kolanem i nie chciałam tego pogarszać. Myślę, że taką ważną rzeczą, której się nauczyłam chodząc na wiele konferencji, jest właśnie to, żeby robić sobie przerwy i nie chodzić na absolutnie każdą prezentację, bo człowiek wtedy może się trochę zamęczyć i stracić już taką radość z tego, że tam jest i być zmęczony, lepiej oszczędzać energię, a tutaj teraz pokazuję w ogóle panel o jodze oczu, takie warsztaty i słuchajcie, bardzo ważna zasada, co 20 minut przez 20 sekund patrzycie na odległość kilku metrów, kiedy pracujecie przy komputerze, warto o tym pamiętać. Ja jestem już po drugim dniu Test Varesa, a właściwie dla mnie to był pierwszy dzień, bo wczoraj tylko była wieczorem ta kolacja
i nie byłam na warsztatach wczoraj, więc był to dla mnie główny dzień konferencji. Miałam też rano swój panel dyskusyjny. No i jutro jest ostatni dzień. Konferencja kończy się o 17, więc to będzie długi dzień. I powiem wam szczerze, że ten mój panel był jako druga prezentacja w drugim slocie i strasznie mnie zmęczył. I mam takie myśli, że w sumie już jutro rano bym chętnie jechała do domu. No ale pewnie jeszcze zostanę, bo teraz czeka mnie weekend, więc sobie odpocznę. Ale tak, robienie panelu jest chyba bardziej męczące niż prezentacji, bo taki panel trwa dłużej, jednak jest jakaś interakcja z ludźmi i trzeba trochę tak go facylitować, więc jest to pewne wyzwanie. Ale bardzo się cieszę. Osób było dość mało, ale było kilka bardzo zaangażowanych, które miały ochotę podyskutować, więc rozmawialiśmy sobie fajnie o różnych wyzwaniach z angielskim w IT. Myślę, że zrobię jakiś film tak trochę na bazie tego panelu, to znaczy z różnymi refleksjami po tym panelu i też w tym filmie przekażę tę wiedzę, którą przekazałam podczas tego swojego wystąpienia. Tak, żebyście też mogli zobaczyć, o czym mówiłam. I co? I tyle. Zaraz idę na saunę i na basen. Fajne jest to, że ten hotel jest bardzo duży i ma dużo atrakcji. Można z tego sobie wszystkiego skorzystać. O 21 jest bankiet. Ogólnie nie filmuję za dużo podczas tej konferencji. Nie wiem, czy cokolwiek sfilmuję na bankiecie. Także raczej to będzie taki krótki vlog, ale też to jest bardzo intensywne wydarzenie i trudno mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze jakoś dużo filmować, czy jakoś angażować ludzi do tych filmów, to już by było za dużo. No dobra, to co? Coś tam wrzucę może jeszcze z jutrzejszego dnia. I miłego oglądania tego zapewne krótkiego vloga. Witam się z wami z ostatniego dnia Test Wares. Zostało już mało czasu, muszę zaraz zwolnić pokój, więc krótko. Wczoraj wieczorem była impreza konferencyjna, bankiet właściwie. Jak zwykle bankiet był wystawny, wszyscy prelegenci dostali statuetki, dyplomy i trwał ten bankiet aż do rana. Bawiłam się super, była dużo okazji do networkingu. No a dzisiaj jest ostatni dzień i wciąż jest bardzo dużo ciekawych prelekcji. Między innymi 2 prelekcje o współpracy międzynarodowej. Niestety jedną już opuściłam, ponieważ jeszcze się tutaj pakuję w pokoju. No i prelekcję o ADHD, która też jest interesująca. No niestety te prelekcje się trochę na siebie nakładają, więc nie wiem, czy dam radę wpaść na wszystkie, ale zobaczę. Dajcie znać, jak podoba wam się taka konferencja i czy pojechalibyście na takie wydarzenie.